Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam. Z początkiem 2026 roku studio Colossal Order zostanie odsunięte od prac nad Cities Skylines 2, a gra, jak i cała seria, trafi pod opiekę finlandzkiego studia Iceflake. Firma ta ma na swoim koncie kilka nieźle przyjętych produkcji, z których ostatnią była gra Surviving the Aftermath. Z kolei Colossal Order poświęci najbliższe 2 miesiące na wydanie aktualizacji do Cities Skylines 2. 19 listopada trafił do gry update Bike Patch. W grudniu ukażą się 3 mniejsze pakiety z nową zawartością, a z końcem roku do edytora modów w wersji beta trafią nowe asety. Opracowaniem kolejnych DLC i wyczekiwanego edytora modów zajmie się już jednak Iceflake Studios. Po raz pierwszy od 16 lat seria wyścigów EA Sports F1 robi sobie roczną przerwę. Wydawca potwierdził, że kolejna pełnoprawna odsłona zadebiutuje dopiero w 2027 roku, ale gracze nie zostaną do tego czasu z pustymi rękami. Electronic Arts wyjaśnia, że decyzja ma pomóc w zresetowaniu serii oraz dostarczeniu produkcji z zupełnie nowymi możliwościami rozgrywki. Dokładny termin premiery F1 27 nie został jeszcze ujawniony. Przez ten czas EA zamierza dalej rozbudowywać najnowszą odsłonę cyklu o dodatkową zawartość. Firma pracuje nad płatnym rozszerzeniem, które obejmie nowe samochody, zespoły oraz kierowców. Również w tym przypadku termin premiery pozostaje jednak nieznany. Kilka dni temu deweloperzy z Arctic Hazard wraz z wydawcą firmą Tripwire Presents potwierdzili datę premiery Norse Oath of Blood. Ta taktyczna strategia turowa z elementami RPG zadebiutuje na rynku już 3 lutego przyszłego roku. Omawiana pozycja pojawi się zarówno na PC-tach, jak i najnowszych konsolach. Niestety zabraknie w niej języka polskiego. W Norse wcielamy się w Gunnara, który musi wznieść od podstaw prosperującą osadę i stoczyć niezliczone boje z nieprzyjaciółmi, by zemścić się na zdradzieckim stajnarze Farspirze. Studio Tertiary ogłosiło dokładną datę premiery Reanimal. Ta mroczna i klimatyczna przygodówka zadebiutuje 13 lutego przyszłego roku na PC i konsolach PS5, Xbox Series XS oraz Nintendo Switch 2. Przypomnę, że studio Tertiary stworzyło wcześniej obie odsłony serii Little Nightmares, zanim przekazano je w ręce Supermassive Games. Założenia rozgrywki w Reanimal są bardzo podobne. Obserwujemy historię rodzeństwa, które musi stawić czoła groteskowym potworom, po drodze rozwiązując zagadki środowiskowe. Przygodę będzie można ukończyć w kooperacji zarówno lokalnie, jak i przez sieć. Force Strike to nowa gra twórców z niezależnego zespołu Skeleton Crew Studio, która powinna przypaść do gustu fanom pikseli, bijatyk i łamigłówek. Tytuł pojawił się 17 listopada na PC-tach i konsoli Nintendo Switch. Produkcja jest wymagającym roguelike'iem, w którym oberwanie choćby jednym atakiem oznacza porażkę i przymus rozpoczęcia przygody od zera. Nasza postać operuje jednak szczególną umiejętnością widzenia w przyszłość, dzięki której może przygotować się do nadchodzącego pojedynku. W praktyce oznacza to, że przed każdą walką możemy wejść w stan medytacji, by dowoli trenować różne sekwencje ciosów oraz uników. Sztuką jest więc opanowanie obranej strategii do perfekcji, a następnie przeniesienie jej do prawdziwego świata. Tam nie ma już odwrotu. Albo odniesiemy sukces, albo całą podróż trzeba będzie zacząć od nowa. Zapowiedziane w ubiegłym roku Dungeons & Kingdoms od studia Uncle Grouch Gaming zadebiutowało 17 listopada we wczesnym dostępie na PC-tach. W wielkim skrócie gra stanowi połączenie strategii i RPG. Sama historia jest tutaj banalnie prosta. W czasie przygody wcielimy się w dowódcę grupy uchodźców, którzy szukają dla siebie nowego domu. Na miejscu będziemy mogli od podstaw zbudować własną wioskę, zarządzać surowcami oraz dbać o potrzeby mieszkańców. Jeśli natomiast znudzi nam się rozwój osady, to będziemy mogli udać się do lochów w poszukiwaniu technologii oraz skarbów. Oczywiście tam zmierzymy się z przeróżnej maści kreaturami. Unmourned to pierwszoosobowy horror psychologiczny. Debiut tego tytułu miał miejsce 17 listopada. W pierwszej kolejności produkcja ukazała się na PC-tach. W planach jest również wersja na konsolę PS5, ale tę przewidziano dopiero na przyszły rok. W Unmourned gracz wciela się w postać Jasona, który wprowadza się do nowego domu i szybko zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk paranormalnych. Szukając odpowiedzi trafia na wizje przeszłości odsłaniające tragiczną historię poprzednich właścicieli.
Autorzy przewidują, że przejście całości powinno nam zająć od 6 do 8 godzin. 19 listopada w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała gra Moonlighter 2 The Endless Vault. To kontynuacja roguelite'owego RPG akcji z 2018 roku. Produkcja została opracowana przez autorów pierwszej części serii, czyli zespół Digital Sun, a jej wydaniem zajęło się polskie 11-bit Studios. Moonlighter 2 The Endless Vault akcją oglądamy z lotu ptaka. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszej odsłonie cyklu, rozgrywka została tu podzielona na dwa główne segmenty: wyprawy do lochów oraz prowadzenie sklepu wraz z rozwojem wioski. Przemierzanie podziemi i lochów wiąże się z koniecznością stawiania czoła hordom przeciwników oraz unikania licznych pułapek i przeszkód. Po bezpiecznym powrocie do Tresny zajmujemy się sprzedażą zgromadzonych przedmiotów. Na tym jednak nie koniec, gdyż gra pozwala nam także inwestować w biznesy zaprzyjaźnionych sklepikarzy. Gra cieszy się uznaniem graczy, w okolicach premiery tytuł zbierał w większości pozytywne opinie na platformie Steam. 19 listopada zadebiutowała gra Demon's School. Tytuł pojawił się na PC-tach oraz konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Demon's School to taktyczne RPG z turowym systemem walki. Projekt opracowało studio Microsoft Games, czyli autorzy Gunhouse oraz Gunsport. W Demon's School do tradycyjnej dla taktycznych RPGów rozgrywki dodano mechanikę symulacji życia szkolnego oraz nawiązywanie relacji z postaciami, co wpływa na rozwój zdolności wykorzystywanych w walkach. Każdy dzień podzielony jest na kilka segmentów i musimy decydować, co w danym z nich wykona nasza postać. Czasu zawsze mamy za mało, aby zrealizować wszystko, co chcemy, co wymusza podejmowanie trudnych decyzji. Gra do tej pory zebrała bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. 20 listopada w ramach wczesnego dostępu na PC zadebiutowała gra Project Thea. To trzecia część polskiej serii z pogranicza strategii, RPGów, karcianek i survivali. Project Thea przenosi nas do postapokaliptycznego świata zamieszkanego przez ludzi i istoty z legend, gdzie magia przeplata się z technologią, a ludzie żyją obok istot rodem ze słowiańskich mitów i folkloru. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, która zarządza kolonią w ramach projektu Ostoja. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie jej możliwości przetrwania i rozwoju. Sama rozgrywka toczy się na mapie, którą oglądamy z lotu ptaka. Przemierzając ją, odkrywamy lokacje, gromadzimy zasoby oraz wykonujemy zadania i bierzemy udział w wydarzeniach. Ponadto z czasem poznajemy potencjalnych sojuszników dysponujących własną historią i osobowością oraz indywidualnymi umiejętnościami, których możemy zrekrutować do swojej drużyny. Posiadanie tej ostatniej jest o tyle ważne, że regularnie przychodzi nam tutaj stawać do walki. Potyczki toczą się w trybie turowym, a w ich trakcie zagrywamy karty powiązane z określonymi atakami czy ruchami. Project Thea pozwala na zabawę w pojedynkę lub na rozgrywkę w trybie współpracy dla dwóch osób przez internet. Cleared Hut to strzelanka top-down z drobnymi elementami taktycznymi, w której sterujemy helikopterem bojowym. Za tytuł odpowiada amerykańskie studio niezależne Seafinger Games. Tytuł zadebiutował w ramach wczesnego dostępu 20 listopada na PC-tach. Fundamentem gry jest latanie wojskowym helikopterem i wykonywanie misji bojowych, które w większości opierają się na niszczeniu wrogich celów. Drugi aspekt jest bardziej taktyczny, ponieważ istotne jest również przetransportowanie naszego oddziału na terytorium wroga i rozmieszczenie go. W okolicach premiery tytuł zbierał wyłącznie pozytywne opinie na Steamie. 20 listopada w ramach wczesnego dostępu na PC-tach zadebiutowała produkcja Prologue Go Way Back. Jest to gra survivalowa opracowana przez studio PlayerUnknown Productions. Założycielem tej firmy był Brendan Greene, który wcześniej dostarczył m.in. przebojowe swego czasu PUBG Battlegrounds. W Prologue Go Way Back wcielamy się w postać, która ląduje w samym środku dziczy. Wyposażeni jedynie w mapę i podstawowe narzędzia, na czele z kompasem, mamy za zadanie dotrzeć do stacji meteorologicznej i wezwać pomoc. W okolicach premiery tytuł zbierał mieszane opinie na Steamie. 20 listopada to również dzień debiutu gry Cryofobia. To survival horror z perspektywy trzeciej osoby, inspirowany klasycznymi grami z tego gatunku. Trafiamy tutaj na wyspę, na którą wysłano ekspedycję naukową, aby zbadać niedawne przypadki anomalii magnetycznych w tym regionie. Gracz wciela się w Annę, młodą geofizyczkę, która trafiła tutaj wraz ze swoim mentorem i małym zespołem wojskowym. Na wyspie dochodzi do katastrofy, w wyniku której zostajemy uwięzieni w nieznanym podziemnym kompleksie wojskowym. Anna desperacko próbuje przetrwać i znaleźć drogę ucieczki.
Demeo to wydana w 2021 roku taktyczna gra RPG, która nawiązywała do klasycznych planszowych dungeon crawlerów. Z kolei wydane 20 listopada tego roku Demeo Dungeons & Dragons Battlemark to crossover osadzony w uniwersum zapomnianych krain i oparty na zasadach Dungeons & Dragons. Za opracowaniem tej produkcji stoją autorzy pierwowzoru, czyli niezależne szwedzkie studio Resolution Games, a także firma Wizards of the Coast. W Demeo X Dungeons & Dragons Battlemark można grać w pojedynkę, jednak tytuł przygotowano przede wszystkim z myślą o trybie współpracy przez internet dla maksymalnie 4 osób. Podczas czwartkowego wydarzenia Xbox Partner Preview zaprezentowano szereg interesujących tytułów, a wśród nich znalazł się m.in. mroczny, pierwszoosobowy survival horror Total Chaos. Przy okazji twórcy we współpracy z wydawcą ogłosili również premierę gry, która nastąpiła tego samego dnia. Total Chaos trafił na PC-ty, PlayStation 5, Xboxy Series XS oraz został udostępniony w usłudze Game Pass Ultimate na konsolach, PC oraz w chmurze. Total Chaos to mroczny survival horror z widokiem z pierwszej osoby, który narodził się jako popularna modyfikacja do Dooma 2. Akcja toczy się na opuszczonej, niegdyś górniczej wyspie Fort Oasis. Jako funkcjonariusz Straży Przybrzeżnej badamy tajemniczą transmisję radiową, odkrywając, że teren opanowały groteskowe potwory. Historia została podzielona na 9 rozdziałów. Gra stawia na eksplorację, walkę wręcz, zarządzanie ograniczonymi zasobami i konfrontację ze zróżnicowanymi przeciwnikami. Amunicji jest mało, więc kluczową rolę odgrywa broń biała oraz crafting, który pozwala ulepszać wyposażenie i zwiększać szanse na przetrwanie w tym tajemniczym miejscu. 21 listopada na PC-tach oraz najnowszych konsolach zadebiutowała produkcja zatytułowana Retrieve's Delight. To fabularna gra akcji z widokiem z góry osadzona w futurystycznym świecie. Gracz wciela się w tak zwanego egzekutora, który na prośbę Super AI o imieniu Primus eksploruje głębie ludzkiej świadomości, aby naprawić umysły dotknięte silnymi zawirowaniami emocjonalnymi w ramach projektu Metalustra. Rozgrywka łączy eksplorację labiryntów, rozwiązywanie zagadek środowiskowych oraz walki z bossami, z których każdy reprezentuje ludzkie obsesje. Studio GSC Game World wreszcie dostarczyło wyczekiwany update 1.7 do Stalker 2. Najnowszy patch to jeden z największych zestawów poprawek i świeżej zawartości w historii gry, przynoszący nie tylko liczne usprawnienia rozgrywki i optymalizacji, ale też dodatkowe tryby i funkcje. Szczególnie dużo pracy poświęcono AI i systemowi walki. NPC mają teraz większe problemy z wykryciem gracza w gęstej trawie i trzcinach, są mniej skuteczni podczas strzelania przez krzaki i bardziej świadomie reagują na przebieg starcia. Mutanty doczekały się natomiast nowych animacji śmierci, a wiele nienaturalnych zachowań, jak zmiana pozycji w trakcie skoku czy atakowanie niewłaściwych celów, zostało usuniętych. Wraz z poprawkami walki twórcy uporządkowali też liczne problemy fabularne. W aktualizacji 1.7 naprawiono dziesiątki błędów związanych z NPC-ami, dialogami i cutscenkami, które mogły blokować progres w rozmaitych zadaniach. Ulepszono również zachowania postaci podczas emisji, przywrócono brakujące scenki i poprawiono wiele sytuacji, w których bohater lub towarzysze mogli utknąć lub zniknąć. Studio GSC Game World informuje też, że patch 1.7 to jedna z największych aktualizacji optymalizacyjnych w historii gry. Naprawia ona ponad 90 crashów oraz wprowadza mnóstwo usprawnień dotyczących wydajności. Studio Grimlore Games nie zwalnia tempa i po dużej październikowej aktualizacji do Titan Quest 2 przedstawiło pierwsze konkrety dotyczące następnej ważnej nowości zmierzającej do gry we wczesnym dostępie. Chodzi o 5. mistrzostwo Kuźnie. Jest ono inspirowane Hefajstosem, bogiem rzemiosła, ognia i wynalazczości. Postacie korzystające z tej specjalizacji mają działać jak prawdziwi boscy kowale, nie tylko wzmacniając broń i pancerz w trakcie walki, ale również stawiając na polu bitwy różne mechaniczne urządzenia bojowe. Poza tym Kuźnia zapewni dostęp do zestawu defensywnych umiejętności, zwiększających pancerz, odporności czy pulę zdrowia. Polska ekipa Far From Home przygotowała dużą aktualizację do Forever Skies, a w planach są kolejne łatki do tego survivalu science fiction. Wypuszczony 17 listopada update Echoes One przynosi szereg nowości związanych z pierwszym biomem Forever Skies. Wśród najważniejszych warto wymienić 10 zadań pobocznych pozwalających nam lepiej poznać mieszkańców świata gry, gruntowna przebudowa lokacji i ich większa różnorodność, zaktualizowany system ekstrakcji, 6 nowych miejsc czekających na odkrycie
8 nowych dekoracji sterowca, narzędzie do dzielenia się z twórcami opiniami na temat gry. Jak jednak sugeruje nazwa Echoes One, to dopiero pierwsza z 3 aktualizacji zaplanowanych przez twórców. Druga ukaże się w grudniu i weźmie na warsztat drugi biom oraz wprowadzi garść innych nowości. Trzecia natomiast pojawi się wiosną, gdzie oprócz rozbudowy trzeciego biomu przyniesie również szersze zmiany dotyczące całej gry. Na koniec dodam jeszcze, że do 1 grudnia grę nabędziecie na Steamie z 45% zniżką. 18 listopada zadebiutował dodatek Durin's Folk do gry survivalowej The Lord of the Rings Return to Moria. DLC wprowadza przede wszystkim dodatkowy rozdział fabularny. Ponadto rozszerzenie umożliwia wyjście poza góry i wznoszenie baz w nowej przestrzeni przeznaczonej do zabudowy, a także odkrycie tajemnicy skrywanej przez wieżę Durina. Oprócz tego zaimplementowano tu ekspedycje, na które możemy udawać się w pojedynkę lub w towarzystwie innych graczy. Prowadzą one do lochów generowanych proceduralnie, co oznacza, że każda taka wyprawa wygląda nieco inaczej od pozostałych. Shadows over Creed to pierwszy dodatek do taktycznej strategii Commandos Origins. DLC wprowadza nową kampanię składającą się z 4 misji, podczas których nasza grupa komandosów zostaje wysłana na Kretę celem wsparcia tamtejszego ruchu oporu dowodzonego przez Eleni Andris. Oprócz nowej mapy, Shadows over Creed dodaje niespotykanego wcześniej wroga, czujne jednostki spadochronowe. Podobnie jak w podstawowej wersji tytułu, w Shadows over Creed grać można zarówno samemu, jak i w dwuosobowym trybie współpracy dostępnym lokalnie oraz sieciowo, także w systemie crossplay. Zgodnie z październikową zapowiedzią Ubisoftu do Assassin's Creed Mirage trafiła duża darmowa aktualizacja oznaczona numerem 1.1.0. Wprowadza ona wyczekiwane darmowe rozszerzenie Valley of Memory. Update to przede wszystkim ponad 6 godzin świeżej zawartości fabularnej. Akcja dodatku rozgrywa się przed finałem głównej historii opowiedzianej w Mirage, gdzie Basim trafia na trop sugerujący, że jego zaginiony ojciec może wciąż żyć. Po rozmowie ze starym przyjacielem Derwiszem wyrusza do tajemniczej krainy Al-Ula. Region ten podzielono na 2 części oferujące odmienne wyzwania i stylistykę. Aby rozpocząć przygodę, należy mieć ukończone zadanie Head of the Snake. Gracze mogą skorzystać też z opcji pominięcia części kampanii i rozpocząć DLC bezpośrednio z menu głównego. Studio Hangar 13 przygotowało darmową aktualizację Freeride Update, która 20 listopada trafiła do gry Mafia The Old Country. Patch wprowadza m.in. tytułowy tryb jazdy dowolnej. Nawiązuje on do podobnego modułu zabawy ze starszych odsłon serii, ale zrealizowany został nieco inaczej. Tym razem przyjmuje on bardziej formę serii wyzwań, niezwiązanych z głównym trybem fabularnym. Oprócz tego patch wprowadza też nowe mechaniki, jak imersyjną kamerę pierwszoosobową podczas jazdy, tryb fotograficzny oraz klasyczny poziom trudności dla ludzi preferujących bardziej wymagającą rozgrywkę poprzednich odsłon. Już jakiś czas temu natrafiłem na zapowiedź gry Quantic River. Pozycja powinna spodobać się przede wszystkim miłośnikom slasherów i cyberpunkowych klimatów. Gra zabiera nas bowiem w podróż do dystopijnego cyberpunkowego uniwersum. W trakcie rozgrywki wcielamy się w cyborga, który po przywróceniu do życia musi robić to, do czego został stworzony, czyli przebijać się przez spustoszoną metropolię, po drodze eliminując wrogów przy pomocy swojej katany. Oprawę graficzną gry Quantic River wykonano w technice 2,5D i utrzymano w klimatycznej, kreskówkowej stylistyce. Gra zmierza wyłącznie na PC, a jej debiut przewidziano wstępnie dopiero na 2027 rok. Posiłkując się kartą produkcji na platformie Steam, wspieranymi językami będą angielski i japoński. Lulan Kingdom to niezależna gra strategiczna typu City Builder z elementami RTS i survivalu. Gracze wcielają się we władcę starożytnej oazy Lulan, strategicznie położonej na jedwabnym szlaku, gdzie odpowiadają za rozwój i przetrwanie tego miejsca. Rozgrywka skupia się na budowaniu miasta, zautomatyzowaniu systemu dróg i murów oraz handlu z karawanami. Gracze muszą zarządzać zasobami, odpierać ataki wrogów w czasie rzeczywistym i radzić sobie z trudnymi warunkami pustynnego środowiska. Celem jest poprowadzenie królestwa przez różne okresy, aż do jego pełnego rozkwitu. Kilka dni temu niewielkie studio z Kielc zaprezentowało materiał z The Vernehorn, produkcji, która może wzbudzić zainteresowanie wielu graczy. The Vernehorn to trzecioosobowe filmowe RPG z otwartym światem, inspirowane takimi klasykami jak Baldur's Gate, Wiedźmin czy Icewind Dale. Ekipa od początku podkreśla, że nie goni za gigantyczną mapą, tylko skupia się na tym, co najważniejsze. Mocnej opowieści, gęstej atmosferze i emocjach, które mają zostać z graczem długo po napisach końcowych.
Zamiast setek znaczników otrzymamy klimatyczne lokacje, dialogi zmuszające do myślenia i chwile przeplatane charakterystycznym żartem oraz ironią. Rdzeniem gry ma być osobista historia o winie, wierze i przetrwaniu. Wcielamy się bowiem w mężczyznę, który próbuje poukładać swoją przeszłość w świecie rzadko dającym nadzieję. Producent Clockwork Pile wraz z wydawcą firmą Retrovibe zapowiedzieli drugą odsłonę znakomitej taktycznej gry turowej Sharkpunk. Dwójka przenosi główny wątek rozgrywki z liniowej podróży na kampanię opartą na zwiadach, skupioną wokół wysuniętej placówki w pobliżu ruin Kapitolu. Nie chodzi już o ukrywanie się w bunkrach, ale o zapuszczanie się na wrogie terytorium, zbieranie informacji i odkrywanie źródeł nowego zagrożenia. Nowością jest posterunek, nasze centrum dowodzenia, z którego będziemy wysyłać drużyny w poszukiwaniu cennych zasobów, takich jak rdzenie fuzyjne, rzadkie kryształy i bursztyn, czy też żywica, której nowo odkryte właściwości mogą jeszcze zmienić przyszłość ludzkości. Na koniec dodam, że z okazji zapowiedzi nowej odsłony pierwsza część doczekała się dużej, 60% obniżki na Steamie. W tej chwili za Sharkpunk zapłacicie do 3 grudnia jedynie 25 zł i 59 groszy. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!